Przez ponad 30 lat swojej historii Lexus w nazewnictwie swoich aut używał 2 liter i liczby, np. LS400. Absolutnym i jedynym wyjątkiem od tej reguły był Lexus LFA, 3 litery. I teraz ten LFA ma swojego następcę. Niestety tylko jeżeli o nazewnictwo chodzi. Lexus LBX. LBX, czyli Lexus Breakthrough Crossover, czyli przełomowy crossover według Lexusa, tak przełomowy, że powstał na płycie podłogowej Yarisa Cross, czyli mamy tutaj Yarisa Cross w garniturze dobrze skrojonym i z drogim zegarkiem na ręku. Natomiast prawdą jest rzeczywiście to, że ten samochód w pewien sposób nie ma konkurencji, ponieważ crossovera segmentu B nie oferuje ani BMW, ani Mercedes. Audi ma Q2, ale jeszcze niedługo ewentualnie możemy jeszcze mówić o Mini Countrymanie, że jest konkurencją dla tego samochodu. Natomiast wyobraźcie sobie, że to jest pierwszy Lexus w historii, który został dopracowany i stylistycznie, i jeżeli chodzi o wnętrze, i jeżeli chodzi o napęd, pod kątem Europejczyków. I w ogóle nie będzie oferowany na przykład w Stanach Zjednoczonych. Więc rzeczywiście mamy tutaj przełom. Lexus nigdy jakiejś wielkiej wagi nie przywiązywał do europejskiego rynku, a tutaj się okazuje, że teraz wprowadzają samochód z myślą o Europejczykach, zaprojektowany dokładnie tutaj u nas. Więc wygląda na to, że nareszcie Japończycy poważniej myślą o Europie. Zbudowali Lexusa LBX na płycie podłogowej Yarisa Crossa, o czym już mówiliśmy, natomiast ta platforma została nieco zmodyfikowana. Przede wszystkim poszerzono nadwozie i to o 6 cm, a to po to, żeby poszerzyć też rozstaw kół z przodu i z tyłu, żeby samochód lepiej się prowadził. Od Yarisa Crossa jest zaledwie o centymetr dłuższy, ma o 2 cm większy rozstaw osi, ale jest niższy o 1,5 cm. Niżej na przykład poprowadzono linię maski. Tę maskę trochę wydłużono, przesunięto słupek A po to, żeby miał bardziej dynamiczne proporcje, natomiast pozostały bardzo krótkie zwisy. Jeżeli chodzi o stylistykę, to rzeczywiście też mamy trochę zmian tutaj względem innych Lexusów. Na modłę trochę nowego RX-a tutaj tego grilla pozbawiono całkowicie ramek, za to pojawił się taki satynowy pas łączący reflektory. Reflektory też przednie są trochę inne, takie bardziej oplowskie bym powiedział, i odwrócono w nich tę literkę L. Zawsze ta literka L tak wyglądała, świecąca, LEDowa w Lexusach, a teraz wygląda tak. Jak już mówiłem, obniżono linię tej maski, przesunięto słupek A, wprowadzono takie rzeczy, które są na szczęście dobrze dosyć zlicowane z karoserią, a nie odstają czasami tak jak w niektórych samochodach. Tutaj z tyłu pojawiły nam się zupełnie nowe lampy tylne z listwą świetlną, taką jak na przykład w nowym NX-ie i w RX-ie. Przeniesiono tablicę rejestracyjną na zderzak po to, żeby tutaj można było pierdyknąć duży napis Lexus. Żeby troszkę go odelżyć, to maskę zrobiono z aluminium, a na przykład nadkola z przodu i z tyłu i niektóre miejsca w karoserii wykonane są ze specjalnego rodzaju żywicy, która jest bardzo wytrzymała, ale jednocześnie bardzo lekka. Z rzeczy technicznych, z przodu mamy kolumny MacPhersona, a z tyłu w wersji przednionapędowej mamy belkę skrętną i to jest chyba jedyny samochód, może wyprowadzicie mnie z błędu, ale wydaje mi się, że to jest jedyny samochód w klasie premium, który z tyłu ma belkę skrętną. No, chyba że będziecie mieli tutaj napęd na 4 i 4, no to wtedy nie ma tu belki skrętnej, tylko jest wielowahacz. Z rzeczy technicznych mamy tutaj jeszcze system Vehicle Braking Posture Control, co oznacza, że hamulce są wykorzystywane do tego, żeby samochód mniej gibał się na przykład na zakrętach. Przyhamowuje pewne koła, po to, żeby auto było stabilniejsze, lepiej się prowadziło, mniej przechylało. Tak samo na przykład podczas hamowania lepiej dystrybuować ma to hamowanie pomiędzy przednią a tylną oś, przednie a tylne hamulce, po to, żeby mniej nurkował podczas tego przyspieszania. No ciekaw jestem, jakie będzie zużycie tych hamulcy. Natomiast rzeczywiście jest tak, że samochód hybrydowy hamuje głównie generatorem, który wtedy wytwarza prąd rekuperacyjnie, w związku z czym tam zaoszczędzone hamulce będzie można wykorzystać do tego, żeby ten system poprawił nam jakość prowadzenia, szczególnie w zakrętach, i mniej nurkował podczas przyspieszania, podczas hamowania. Natomiast największą techniczną zmianą jest to, co mamy pod maską, ponieważ mamy tutaj już hybrydę 5. generacji. Lexus LBX jest pierwszym Lexusem z hybrydą 5. generacji, natomiast podstawą jest ten sam silnik co w 4. generacji, czyli co w Yarisie Cross, czyli 1,5 litra pojemności, 3 cylindry, do tego silnik elektryczny. Co zmieniono? Zmieniono 3 rzeczy. Zmieniono centralkę sterującą, zmieniono przekładnię i zmieniono baterię. Centralka sterująca teraz jest bardziej wydajna i zamontowano ją troszkę niżej, zaraz nad przekładnią. Sama przekładnia jest bardziej
bardziej kompaktowa, lżejsza, bardziej wydajna. Bateria niklowo-wodorkowa, mniejsza, lżejsza, ale ma lepszą pojemność energetyczną. W związku z czym wszystkie te trzy rzeczy spowodowały, że mamy też więcej mocy i to o 20 koni względem Yarisa Cross, bo tutaj jest już ich 136. I przyspieszenie do setki ma wynosić 9,2 sekundy, więc znacznie lepiej niż w Yarisie Cross. Mamy zatem bardziej wydajny i jeszcze dodatkowo ma być bardziej ekonomiczny ten napęd. I jak słyszeliśmy, obniżono masę wielu elementów, co poskutkowało tym, że LBX jest o 50 kg cięższy od Yarisa Cross, ale jest cięższy nie bez powodu. Po pierwsze, te rozmiary swoje zrobiły, a po drugie, zastosowano tutaj znacznie więcej materiałów wygłuszających niż w Yarisie Cross. Nawet w dachu zastosowano specjalną masę uszczelniającą, która ma spowodować, że szumy wiatru będą mniej słyszalne w kabinie. W drzwiach pojawiły się specjalne maty wygłuszające, które mają izolować wnętrze od dźwięków, szczególnie tych wysokiej częstotliwości i faktycznie, jak zamykacie drzwi, no to słychać, że to zamykanie drzwi jest bardzo przyjemne, takie jak w Premium, a nie jak w Yarisie Cross. Dodatkowo nawet zastosowano specjalny klej łączący poszczególne elementy karoserii z tym, co jest we wnętrzu, po to, żeby ten klej nie tylko lepiej trzymał i usztywniał nadwozie, ale też on ma właśnie takie właściwości dźwiękochłonne, czyli pochłania te złe, brzydkie dźwięki, które do środka docierają. Tak jak wspomniałem, będzie wariant z napędem tylko na przód, ale będzie też wersja e-Force z napędem na 4 koła. Niemniej tutaj nie zająknęli się na temat tego, czy będzie jakaś zmiana w tym silniku elektrycznym, więc podejrzewam, że będzie miał tyle samo mocy, co ten w Yarisie Cross, czyli całe, oszałamiające, wyrywające włosy z głowy i usuwające zmarszczki 13 koni mechanicznych. Zanim zajrzymy do wnętrza, to musicie wiedzieć jedną rzecz. W przypadku LBX-a Lexus zrezygnował z tych tradycyjnych dla siebie standardowych wersji F-Sportów, Prestiży, Omotenashich i tak dalej. Teraz będziemy w Lexusie mieli, uwaga, atmosfery. Tak, będą atmosfery i uwaga, czytam, co będziemy mieli dzięki atmosferom. To z informacji prasowej. Atmosfery, dzięki którym LBX ma dopasować się do stylu życia swojego użytkownika. Że jak jestem swingersem, to będę mógł tu mieć kopulodrom? Tak się dostosuję do stylu mojego życia? No nie. Myślałem przynajmniej, że to będzie tak, że każda z tych wersji z zewnątrz będzie faktycznie radykalnie się od siebie różniła. Ale nie, będą 4 takie wersje, poza podstawową, będzie podstawowa, a potem będą 4 wersje, przepraszam bardzo. Pierwsza atmosfera to będzie elegant, a druga to relax. A trzecia to będzie emotion, a czwarta to będzie cool i my mamy akurat coola. I wiecie, czym się one różnią? Kolorem tapicerki, ewentualnie kolorem przeszyć. Oraz ewentualnie jeszcze jakością tej tapicerki. Stylistyka foteli będzie taka sama, stylistyka wnętrza będzie taka sama. Wszystkie te wersje będą miały 18-calowe felgi, które troszkę będą różniły się wzorem od siebie. Wszystkie te elementy, które tutaj są satynowe i w ten sposób wyglądają, i grill i tak dalej, będą identyczne w każdej z tych wersji. Wszystko będzie dokładnie takie samo, tylko będą różne kolory tapicerek. I różne rodzaje tapicerek, no, różne materiały, o tak powiedzmy, tapicerek. Więc tak jak mówię, jest to marketingowe. Szkoda, że nie pokuszono się o to, żeby zrobić tak jak w Audi, chociaż pakietów Black, żeby tutaj na przykład była czarna osłona chłodnicy, żeby trochę inaczej wyglądał zderzak w tych wersjach usportowionych, czyli Emotion i Cool. Żeby tych różnic było troszkę więcej. Natomiast w Coolu i w Emotion, czyli tych o takim bardziej sportowym charakterze, będzie można mieć dwukolorowe nadwozie. Tutaj jest średnio widać na tym grafitowym lakierze, ale są czarne lusterka i czarny dach i tak będzie w Coolu i w Emotion. Natomiast w tych bardziej eleganckich i komfortowych, czyli w elegancie i w relaksie, nadwozie będzie tylko jednokolorowe. We wnętrzu w Coolu mamy cool tapicerkę i cool wykonanie i to trzeba naprawdę LBX-owi oddać, ponieważ w Coolu czyli w tej wyższej wersji usportowionej oraz w relaksie, czyli wyższej wersji tej eleganckiej i luksusowej, będzie można mieć naturalną skórę i to taką skórę półanilinową, więc naprawdę dobrej jakości. I tutaj faktycznie tę jakość widać. To jest Cool i on ma zamsz połączony z naturalną skórą i to jest mięciutkie, przyjemne, zajebiście wygląda. Zobaczcie, jak fajnie tutaj wykończono drzwi. To jest miękkie. Tutaj jest taki duży panel z alkantary, ale Lexus nie nazywa tego alkantarą, tylko to jest jego materiał Ultra Suede, który sam opracował. Plastiki są dobrej jakości. Ten nawet jest taki jakby troszeczkę miękki, więc to wszystko
wszystko sprawia bardzo porządne, fajne wrażenie. Zobaczcie na fotele, jakie mają przeszycia tutaj w tym wypadku takie rudawe. Bardzo ładnie to wygląda i to jest naturalna skóra. Co więcej, jedna będzie bardzo ciekawa wersja, bo oprócz tej podstawowej i tych 4 atmosfer będzie jeszcze wersja Bespoke, czyli taka, którą będzie można sobie indywidualnie skonfigurować i będzie można sobie podobierać materiały, wybrać nie tylko kolor skóry, ale będzie można wybrać sobie nawet skórę L-anilinową, czyli taką, jaka jest w najwyższych wersjach Lexusa LS. I to jest akurat petarda, bo już BMW od dawna ma na przykład te program swój BMW Individual, a Audi na przykład Exclusive, gdzie można sobie lakiery, skóry, materiały dobierać. Płaci się za to oczywiście odpowiednio, ale ma się samochód zrobiony tak, jak się chce. Więc szapoba, miejmy nadzieję, że ten Bespoke wejdzie też do innych modeli Lexusa, do RX-a, do NX-a na przykład. I znowu zobaczcie na wykończenie tutaj we wnętrzu. Przed pasażerem po całej szerokości jest pięknie pociągnięte to obicie z Ultra Suede, czyli z Alcantary, czyli ze sztucznego zamszu. Pięknie przechodzi tutaj w drzwi. To mi się bardzo podoba. Tu i tam w tamte drzwi również. Cała konsola środkowa tutaj została tym obita i podobnie będzie w innych wersjach, tylko oczywiście to obicie będzie inne, bo mamy 4 atmosfery. Atmosfery Relax, atmosfery Elegant, atmosfery Emotion i atmosferę Cool, tak jak w tym wypadku. Natomiast w tych wersjach niższych, czyli w Elegancie i w Emotion usportowionym, będzie wnętrze całkowicie wegańskie. Nie będzie nawet 1 centymetra prawdziwej skóry, natomiast będzie skóra z krowy z plastiku. Oczywiście taka naturalna. Naturalna, ale z krowy z plastiku. Ale ma udawać naturalną. No o to mi chodzi. Dobrze wiecie, o co mi chodzi. Stylistyka wnętrza też inna niż ta, do której przyzwyczaił nas Lexus nawet w tych swoich nowych modelach, czyli w RX-ie i w NX-ie. Mamy tutaj te same multimedia, które mają już aktualizację w chmurze, OTA, które łączą się z internetem, które można obsługiwać zdalnie, w których mapy się aktualizują, w których sam system się aktualizuje zdalnie, w którym aktualizują się nawet wszystkie systemy bezpieczeństwa, jak wchodzą ich nowe wersje. Jest Lexus Concierge, czyli mówicie: "Hey Lexus, what do you want to do? Please close the driver's window." Closing driver side window. You see how perfect is my English? Mamy też zupełnie nowe zegary. Po raz pierwszy w Lexusie takie 12-calowe. Przypominają, a w zasadzie są identyczne jak te stosowane choćby w najnowszej Corolli Cross, ale to, co naprawdę w nich jest fajne, to to, że możecie je sobie indywidualizować wedle własnych potrzeb. Po prawej stronie, po lewej, centralnie wyświetlać to, co Wam się podoba. Mamy też już ten system znany z Lexusa NX i RX, czyli jak mówimy sobie head-up, to tutaj mamy te przyciski takie dotykowe i wyświetla nam się na head-upie funkcja, którą chcemy uruchomić aktualnie i możemy tymi funkcjami sobie zarządzać, zmieniać je, wprowadzać tutaj co chcemy. Cały kokpit też zaprojektowano zgodnie z zasadą, z filozofią, z ideą Tazuna, czyli wszystko ma jak najmniej rozpraszać naszą uwagę i jednocześnie jak najbardziej skupiać naszą uwagę na tym, co dzieje się na drodze i między innymi częścią tej Tazuny są te klawisze tutaj, czy choćby nawet to, że klimatyzacja nadal ma manualne przyciski i to jest na przykład fajne, to lubimy, że te najprostsze funkcje, najprostsze czynności obsługuje się tutaj z przycisków fizycznych. Są 2 gniazda USB-C, tutaj mamy półeczkę, tu mamy 1 cup holder tylko, natomiast tutaj mamy sprytne miejsce, na przykład chyba na telefon, tak mnie się wydaje, że można go umieścić w ten sposób. Fajna półeczka znalazła się tutaj, pod tą częścią konsoli środkowej, a tu jest drugi cup holder i to taki fajny przesuwany, można również go sobie wyjąć, wtedy powiększamy schowek tutaj w podłokietniku. Szkoda, że chociaż tam jest guma akurat, to ok, jak tam jest guma to w porządku, a nie plastik, to nie będzie tutaj nic nam latało jak będziemy jechali. Mamy oczywiście wersję przedprodukcyjną, więc parę niedostatków tutaj znajdziemy, ale to wiadomo, że to zostanie poprawione już w wersjach produkcyjnych. Schowek jest akurat wyłożony plastikiem, szkoda, bo skoro już tak pięknie jest tutaj i tak miękko i przyjemnie i naprawdę jak na segment B, to wykonanie tu jest petarda. Ani Audi Q2, ani nawet Audi Q3,
Ani te BM-ki niższe, ani te Mercedesy niższe nie mają tak dobrych, fajnych materiałów, a tam mówimy przecież już o segmentach C. A tutaj w segmencie B jest znacznie lepiej, bardzo przyjemnie i bardzo fajnie. Już oczywiście nowe klameczki mamy te elektryczne i poprawiono ich działanie. O ile w NX-ie i w RX-ie taka następuje pewna króciuteńka zwłoka przy otwieraniu drzwi, szczególnie z zewnątrz, to tutaj odbywa się to już jakby szybciej, tak jakby ten mechanizm poprawiono. Wracając jeszcze na chwilę do tej koncepcji Tazuny, czyli zaprojektowania tego wnętrza tak, żeby wszystko było pod ręką, to jeszcze jedną rzecz Wam przeczytam z informacji prasowej. W tym celu, czyli żeby zapewnić właśnie tą Tazunę, precyzyjnie dobrano kąt kierownicy, by auto przez cały czas dawało poczucie kontroli w trakcie prowadzenia. Nie wiedziałem, że do tej pory kąt kierownicy to był zupełnie przypadkowy. No dobrze, nie jak w Autosanie, kurna, prawie należąco. No. Precyzyjnie wreszcie w Lexusie dobrano kąt kierownicy. Czuć to. Zdecydowanie. Zobaczmy jeszcze tylną kanapę w takim razie. Żeby zobaczyć, czy na nią wejdę, to najpierw sobie tak, maksymalnie obniżamy fotel kierowcy. Tamten jest elektrycznie regulowany, ten już nie. No powiem Wam, że tu jest taka dziwna pozycja do siedzenia, ponieważ nogi mam, zobaczcie, jak wysoko w tym miejscu. Tutaj pod udzia, nie? A tutaj jest to dosyć pochyłe, dosyć mocno, pewnie po to, żeby tam się zmieścił silnik i tak dalej w dosyć małym nadwoziu. Więc tak, no powiedzmy, że no jest w miarę. Na pewno mogę sobie oparcie jeszcze, tak? Tak, powiedzmy, wolałbym tutaj siedzieć. Pytanie, czy za sobą będę miał jeszcze miejsce? No tu widzę nie mniej precyzyjnie dobrano kąt kanapy niż ustawienie kąta kierownicy. No jest, powiem Wam, znośnie. Wyżej się siedzi, w związku z czym zobaczcie, długie nogi i jednocześnie mam tutaj dobre podparcie pod uda. Nogi i stopy mogę sobie tam włożyć. Tu jeszcze mam miejsca jako tako na kolana. Problem jedynie jest największy tutaj z głową. Ale powiem Wam, że jak na crossovera segmentu B, to jest naprawdę całkiem nieźle. Osoby do 1,70 m, a może nawet 80 m nie będą tutaj miały żadnych problemów i będzie im wygodnie. Podoba mi się to wykonanie naprawdę bardzo. Zobaczcie, znowu mamy tutaj to ultra suede, czyli zamsz, czyli alcantarę, bo to sztuczne jest przecież. No ślicznie to jest zrobione, naprawdę. I to już jest troszkę twardsze niż tam z przodu, ale jest bardzo dobrej jakości i ma ładną fakturę. Fajnie wkomponowano głośniczek. No naprawdę jak na segment B to petarda. Mamy dwa gniazda USB-C. Tutaj do podłączenia urządzeń, na przykład dla dzieciorów, jak będą chciały sobie w coś grać. Natomiast nie mamy podłokietnika. Nie wiedzieć czemu. A samo oparcie kanapy jest dosyć pionowo ustawione, więc nie gwarantuje takiej pozycji jak na przykład w RX-ie czy w NX-ie, gdzie bardziej jesteście w takiej półleżącej pozycji i macie troszkę wygodniej jednak i to czuć. No ale to jest crossover segmentu B, auto na miasto, więc jak nawet w miejskich korkach tu godzinę spędzicie, to naprawdę nic Wam się nie stanie i będzie dosyć wygodnie. To jeszcze bagażnik został. Proszę, elektryczna klapa w crossoverze segmentu B. W bagażniku mamy litrów pojemności 332 albo 3 w wersji z napędem na przód, bo wersja z napędem na tył będzie miała mniejszy ten bagażnik, mniej więcej będzie tutaj zrównany z progiem załadunkowym, natomiast te 330 litrów, no to umówmy się, w zupełności nam wystarczą do normalnej, codziennej, regularnej jazdy. Tutaj mamy wersję z napędem na przód. Jest miejsce, natomiast zobaczcie, jak idiotycznie zainstalowano tutaj siatkę. To właśnie wskazuje na to, że wersja czteropędna z napędem na 4 koła będzie tę podłogę miała tutaj i wówczas ta siatka, owszem, będzie spełniała jakąś funkcję, bo tutaj jak ją zamontujecie na tej wysokości, czyli jakieś 20 cm nad podłogą, no to nie wiem, tu na trampolina dla chomika może być co najwyżej wtedy. Jest gniazdo zapalniczki, żebyście mogli podłączyć sobie jakieś urządzenia. Generalnie powiem Wam, że tak, po pierwsze szacunek za to, że w ogóle Lexus wszedł w ten segment. Fajnie, że pierwsze auto zaprojektował z myślą wreszcie o Europie, a nie o Stanach Zjednoczonych i Japonii. To auto nawet w Stanach nie będzie oferowane. Więc za te rzeczy szacun. Wyszło im moim zdaniem tak na pierwszy rzut oka naprawdę ładnie, naprawdę estetycznie. Przede wszystkim zachwyca materiałami użytymi do wykończenia wnętrza, bo one naprawdę są premium, a tego w segmencie B nawet w premium się nie spodziewałem. Powiem Wam, że zobaczymy, jak to będzie jeździło i wtedy wydamy werdykt. Jeszcze na koniec pokażę Wam tę linię Bespoke, o której mówiliśmy, tą, którą będzie można indywidualizować. Zobaczcie, nawet pasy bezpieczeństwa będą mogły mieć różne kolory, będzie można sobie wybrać. To jest ta
L-anilinowa tapicerka. Jest naprawdę nieprawdopodobnie miękka, tak skóra jest specjalnie wyprawiana w naturalny sposób, nawet inaczej barwiona niż normalnie barwi się skóry. I tu też macie przykłady takich tapicerek z różnymi przeszyciami, z różną kolorystyką, z różnym nawet wzorem tego przeszycia, bo tutaj jest taki pasek, a taki jest tutaj na przykład na tej brązowej tapicerce, a tutaj są takie właśnie alcantary, czy tam te ultra suede. Każda jest inna. Można te pasy dobierać, spoko. A tutaj są te inne wersje, o proszę, to będzie. To są atmosfery, uwaga, to są atmosfery, tak wygląda atmosfera elegant, tak wygląda atmosfera relax, emotion i cool. Trochę to, co mi się nie podoba, to trochę tutaj za dużo marketingowego pierdololo było na tej prezentacji, bo samochód broni się sam, a nie marketing.